Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy szarlotkę z śliwkami i z bezą. Zaczniemy od ciasta półkruchego, do którego potrzebujemy 400 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 100 g cukru, 4 żółtek jaj, 1 łyżki kwaśnej śmietany 18% i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Potrzebna nam będzie miska, do której będziemy kolejno wsypywać 400 g mąki pszennej, dodajemy 4 żółtka jaj, dosypujemy 100 g cukru, dodajemy 1 łyżkę kwaśnej śmietany 18%, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 250 g margaryny lub masła, najlepiej pocięte w kosteczkę, bezpośrednio wyjęte z lodówki, takie zimne. I teraz wstępnie siekamy składniki nożem. Chodzi o to, że ciasto półkruche nie lubi ciepła, więc robimy to w miarę szybko. A po wstępnym wymieszaniu już ręcznie zagniatamy ciasto. Też dosyć szybko starajmy się to zrobić. Składniki pod wpływem zagniatania szybko zmieniają konsystencję, a tu proszę zobaczyć, co się dzieje z naszym ciastem, jak zostawimy je bez opieki. A kiedy ciasto zyskało już akceptację córki, kontynuujemy robienie, czyli rozkładamy ciasto półkruche w folii spożywczej i chowamy do zamrażalnika tak na około godzinę. A teraz warstwa śliwkowa, na którą potrzebujemy 1,5 kg, 2 kg tak śliwek, 3 łyżki cukru, 4 łyżki bułki tartej i ewentualnie opcjonalnie 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Patelnię stawiamy na gazie, wsypujemy do środka śliwki, które wcześniej umyliśmy, wypestkowaliśmy i pocięliśmy na mniejsze części. Zasypujemy 3 łyżkami cukru, żeby ze śliwek zaczął wydobywać się sok. Musimy to przemieszać. I powoli, cierpliwie czekamy, aż śliwki zaczną wypuszczać sok, tak jak Państwo tu widzą. Mieszamy od czasu do czasu. W momencie, kiedy śliwki puszczą sok, którego nie potrzebujemy do tego akurat ciasta, musimy go odlać. I mamy odsączone śliwki. Dodajemy 4 łyżki bułki tartej i musimy to bardzo dobrze wymieszać. Bułka tarta ma za zadanie wchłonąć resztę soku, która pozostała. Jeżeli Państwo lubią bardziej zwartą konsystencję, opcjonalnie mogą dodać jeszcze mąkę ziemniaczaną, żeby te śliwki miały jeszcze mniej soku i były bardziej zwarte później w cieście. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chce bardziej odparować sok, jak najbardziej, ale wtedy śliwki nie zachowają swojej konsystencji, będą miały zupełnie inny wygląd, smak. A jeszcze jedna rada, jeżeli ktoś z Państwa lubi słodsze ciasta, słodsze śliwki, to może sobie dosłodzić w tym momencie jeszcze śliwki. Myśmy już tego nie robili. Natomiast zostawiliśmy na chwilę, żeby przestygły, a my zajmujemy się składaniem ciasta. Z zamrażalnika wyjmujemy ciasto półkruche. Z przymknięciem powieki podzieliliśmy je mniej więcej na połowę. Tą mniejszą połowę schowamy z powrotem do zamrażalnika w folii, a tą większą połowę będziemy rozkładać w foremce, której wyłożyliśmy papierem do pieczenia. Robimy to paluszkami w tym momencie.
Można też na zupełnie inny sposób to rozłożyć to ciasto. Jeżeli ktoś Państwo chce sobie pooglądać na temat ciasta kruchego, zapraszam na nasz film o tym, jak zrobić ciasto kruche dobre. A myśmy rozłożyli ciasto kruche po spodzie. Teraz wyrównujemy powierzchnię szklanką opruszoną mąką. I tak przygotowany spód musimy teraz natłuścić troszeczkę olejem, wysmarować. Po co? Po to, żeby sok ewentualny ze śliwek, który ewentualnie pod wpływem pieczenia będzie wydobywał się z tych śliwek, żeby nie przeszedł do ciasta, bo wtedy już nie będziemy mieli ciasta półkruchego, a papkę. My wykładamy naszą warstwę śliwkową na wcześniej przygotowany spód. One są lekko przestudzone jeszcze śliwki. Rozkładamy równomiernie i foremkę odstawiamy na chwilę na bok, żeby zająć się bezą. Żeby zrobić bezę, potrzebujemy 4 białych jaj, 100 g cukru, 1 budyniu śmietankowego bez cukru. Do miski przelewamy 4 białka jaj, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy na sztywną pianę. Jak piana będzie już sztywna, dosypujemy 100 g cukru, ale nie wszystko naraz. Daną ilość podzielmy sobie na przykład na 3 części, tak jak my. Dosypujemy trochę i ubijamy tym mikserem. Nie bójmy się. Spokojnie do minuty możemy ubijać. Druga partia i znowu ubijamy, żeby ta beza, ta warstwa bezowa była taka prawidłowo zrobiona. I kolejna porcja cukru i kolejna porcja miksowania. Skończyliśmy cukier, to teraz dodajemy 1 budyń śmietankowy bez cukru i też wszystko dobrze musimy ze sobą połączyć. Jak już wszystko zmiksowaliśmy, połączyliśmy, to tą bezę wykładamy na śliwki, warstwy śliwkowe, które już dobrze przestygły. Wykładajmy sobie partiami, łatwiej będzie rozprowadzić, wyrównać, uzupełnić. A teraz druga porcja ciasta kruchego, które wyjmujemy z zamrażalnika. I teraz już ścieramy na tarce o grubych oczkach na wierzch. Starajmy to się robić równomiernie, żeby nie trzeba było później tego za bardzo rozkładać. Porcja ułożona, blaszka przygotowana, a więc wsadzamy ją do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 50 minut, używając grzałki góra i dół. Wiadomo, że piekarnik piekarnikowi nierówny, więc gdyby ta góra się za szybko zabrązowiła, mogą Państwo przykryć folią aluminiową. A po upieczeniu ciasto jeszcze udekorujmy sobie cukrem pudrem i mamy wyśmienite ciasto na popołudniową kawę. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.